jest, Mateusz? Powiedz nam. Termy Diocletiana. No obecnie tam jest jakaś bazylika. Okej, termy Diocletiana. A my mamy słoneczko. A idziemy zobaczyć ekstazę świętej Teresy. Aha. Dobra. Pomarańczowe światło, które trwa minutę. Standard. Się przyzwyczailiśmy. Boże, jak się zładnie. Mega. Wczoraj pokazywało, że miało być 17 stopni. Chyba się robi 17 powoli. Dobrze. Rodzina zburzyła, to się Barbarini, że poddała barokowym turystom tak wiele starożytnych budowli, że doczekała się powiedzenia, czego nie zrobili barbarzyńcy, tego dokonali Barbarini. To się pewnie po włosku barbarzyńcy to jest jakoś podobnie do Barbarini. No, Barbarini. Barbarini, Barbarini. Co to jest? W której nie byliśmy i już nie będziemy raczej, ale tam też stoi taki wielki obelisk. Jedna z 4 bazylik. Tam też I też mamy obelisk. Tam gdzie? Ladies and gentlemen. Jak to Gosia powiedziała, latem pewnie jest tyle turystów, że schodów nie widać. Nawet nie cytujesz takie słodkie. Nie chciałem się, wiesz, dopuścić, prawda, plagiatu. Podobno była ambasada Polski przed rozbiorami. Tam jest ambasada Hiszpanii. Tutaj mamy mauzoleum Oktawiana Augusta, ale jak widać dopiero je budują. A tu jest ołtarz pokoju, też Augusta. Zobaczyliśmy go już przez szybę, nie? Tutaj twierdzą, że godzinę trwa budzenie. Godzinę? Później wejść godzinę przed zamknięciem. Kasia, o co chodzi z tą muzyką? Chcieliśmy sobie zjeść kanapki przy Fontana di Trevi, ale nie można. Więc szukamy innego miejsca. Ale się bek z tej tu? Ta ulica z tymi wszystkimi ludźmi sprzedającymi jakieś pierdoły ma
atmosferę polskiego morza. Inne rzeczy. Nawet nie wiem co to jest. Ale jakiś gin chyba będzie. Nie wiem, że to daleko. To jest pan na rowerku z DHL-a. Jedzie z przesyłką. No, autem to by było ciężko. Ach. Wcale tego pana nie kamerujemy. Pani robi zdjęcie kościoła, I kościółek. I mamy Panteon. Byliśmy tutaj pierwszego wieczoru, ale teraz jest jasno. Tutaj pochowany został Humbert I po polsku, król Włoch. Wiktor Emanuel II, pierwszy król Włoch. Ojciec tam. Niezwykle rozbawiona. Nie wiem, co się dzieje. Co myślisz o tym panu? Co myślisz o tym panu? Zacząłeś się ze śmiechu. Średnio na jego. Jesteśmy na kampu Fiori, które ludziom wyglądało zupełnie inaczej, bo nie było tego całego parku. No i było ciemno. Ciemno i pusto. Ale gdzieś tam jest pomnik Giordano Bruno. O, jest tam. Ja też. Idziemy szukać sklepu z plakatami, które mamy miło. Coś fajnego wybierzemy do domu. Ojej, belli! Nie ma, nie wiem. Ale to jest kino. Na tym placu jest znane kino rzymskie. Ale ono chyba kwitnie w nocy bardziej. A za dnia jest tu targ. Jak tu pięknie. Super. Tylko mef nie ma. Ładny budynek. O, Jednak są tu proszę, tramwaje. są tramwaje. A to już nie wierzę, że widziałam. Bo wszędzie tylko tory były. Okej, jesteśmy w dzielnicy żydowskiej dawnej. Nie byliśmy pewni, czy to jest to, ale zdecydowanie to było getto. Czym przekonaliśmy się w ten sposób. Tutaj była dzielnica, skąd pochodzi słowo getto.
synagoga też jest. A chyba trochę nowsza. Patrz, Gosia. Tam jest napis Widysz, a to kościół. Czego tam jest? Otóż było tak dlatego, że kiedy getto zostało otoczone murami, to przy każdej bramie do getta zbudowano kościół, żeby każdy Żyd mógł się z łatwością nawrócić. I jak widać, wspierano się też takimi fortelami, żeby pisać to też w języku, który rozumieją. I żeby wiedzieli, kim jest Chrystus. Dziękuję za informację. Wiele się z tego nauczyłam. Podróżuj z Mateuszem. Pracować i też nie znalazłem. No. Ile tu jest ptactwa? Nie wiem, czy to widać, ale masakra. Okej, tutaj gdzieś są słynne usta prawdy w tym kościele, który jest w remoncie i którego nie widać. Ale chyba tam nie wchodzimy. Zobaczymy, jak to wygląda w internecie. Nie? To jest znane, ale nie aż tak znane, żeby czekać tyle czasu. To idziemy na Kapitol. Tam. Okej, Gosia, mamy dwie opcje. Tu czy tu? Tam jest to. Dobra. Okej, jesteśmy. Muzej Kapitoliński. Tak, są muzea kapitolińskie na Kapitolu. A tu jest posąg konny Marka Aureliusza chyba? Ciężko powiedzieć. Ta prawdziwa wilczyca kapitolińska jest gdzieś tam w tych muzeach, ale nie mamy już czasu, żeby tam iść. Ale to jest też spoko. No, ładnie. Okej, to w dół. Dobra. No ale wiesz, przy Fontana di Trevi nikt nam nie powiedział, że nie można jeść, a tu przynajmniej wszystko jest jasne. Nie można siedzieć, palić i jeść. Kolumna Trajana. Mamy komiks. Dobra, to skończyliśmy trzecie zadania. Teraz idziemy do jakiegoś supermarketu, gdzie możemy zjeść dobrą carbonarę. Tak, z naszymi siostrami. Kupimy sera. Zgadnijcie, co będziemy robić. Idziemy tam jeść. Oj, patrz, kura. Nie mam pojęcia, co tu robić, gdzie iść, jak żyć. Supermarket, w którym podobno można też jeść. Chaos, o, jakie dobre rzeczy tutaj są. Wow.
To jest makaron z Neapolu. Taki długi. Tradycyjny. O, a to dzisiaj zdjęliśmy chyba. To, nie? Nie, to jakoś inaczej się nazywało. Nie no, to jedliśmy. Tak to wyglądało właśnie. O, risotto. Guardo. I think that you can find it on Amazon. So. Yeah, yeah. No. Yeah, it's cool. I thought more because usually these publisher is Yeah. very expensive. Yeah. To jest podobno najlepsze tiramisu w Rzymie. No. They did like that. just one. They did better. It's not okay. It's not sweet. That's good. Yeah, I know. I'm not an engineer. Okay. Okay, let's eat.